Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj dzięki uprzejmości pana Jacka. Panie Jacku, bardzo dziękuję za to, że wreszcie zdecydował się pan na pożyczenie mi tego wspaniałego aparatu. Dzisiaj będzie Pentax LX. Prace nad Pentaxem LX, czyli nad pierwszą profesjonalną lustrzanką Pentaxa, rozpoczęły się w roku 1975. W tym samym momencie, w którym został wprowadzony na rynek, zostało wprowadzone przez Pentaxa nowe mocowanie obiektywów Bagnet Pentax K. Zastąpił stary M42, spowodowało to zwiększenie możliwości aparatów. Powstały takie śliczne aparaty jak Pentax ME, Pentax ME Super, które przede wszystkim były małe, wygodne. MV znany z recenzji, zresztą już były recenzjonowane. Natomiast firma Asahi Optical chciała wprowadzić profesjonalny aparat. Rozpoczęto pracę nad dwoma projektami. Pierwszy projekt był to aparat całkowicie mechaniczny. Drugi natomiast był to aparat już nowocześniejszy, czyli z elektroniczną migawką i z większymi możliwościami. W pewnym momencie została podjęta decyzja o tym, że rozwijany będzie tylko ten projekt nowocześniejszy, elektroniczny. To jest prawdopodobny model drewniany pierwszego projektu, jaki został stworzony, tego Pentaxa AP. Ten projekt nazywał się, ten model aparatu nazywał się AP. Podobno od Asahi Pentax. To nie wiadomo. Możliwe, że to jest seria A, która później powstała, P jak Professional. Dwa zdjęcia, które mam, są jedynymi zdjęciami, jakie są znane i dostępne prototypu lustrzanki, czyli Pentaxa LX. Nawet jeden z kolekcjonerów Pentaxów napisał do firmy Asahi o to, czy mogliby coś na temat tego projektu AP powiedzieć, i przysłali mu też takie dwa zdjęcia, dokładnie te same, a informacje były bardzo skąpe. Informacje na temat projektu pochodzą z wydawanego przez Asahi czasopisma Asahi Camera z bodajże 79 roku. To jest projekt 79 roku. On się w sumie nieznacznie różni od tego aparatu, który wszedł w 1980 roku. W 1980 roku firma Asahi Optical obchodziła swoje 60-lecie powstania. Dlatego postanowiono zmienić nazwę Pentax AP na Pentax LX 60, jak 60. Stąd jest nazwa LX, zresztą uważam, że świetna nazwa, bo bardzo dobrze wyróżniająca go spośród wszystkich Pentaxów, dobrze pasująca i odróżniająca go też między innymi od innych profesjonalnych aparatów. Czym wyróżnia, raczej profesjonalny aparat? No, czemu to jest profesjonalny aparat? No, przede wszystkim jest wykonany z jednego odlewu aluminium, co powoduje, że jest bardzo sztywny, wytrzymały, ma pełne uszczelnienia przed wilgocią i przed kurzem. Jest zrobiony na elementach, które wytrzymują, tak jak mówią, to one wytrzymują każde warunki. Jeśli człowiek tam wytrzyma, czy to będzie minus ileś tam, czy plus ileś, to ten aparat też na pewno to wytrzyma. Do tego w nim jest migawka, która to jest ciekawa migawka, ale to o migawce to jeszcze powiem, która działa w czasach przynajmniej mogę mechanicznie ustawić od 4 sekund do 1/2000 części sekundy. I bardzo ciekawy pomiar światła. On się nazywał IDM. Pomiar światła taki bardzo podobny do systemu Olympusa, czyli światło jest mierzone od migawki lub od filmu. W związku z tym wymiana pryzmatów, bo nie powiedziałem, że on jeszcze ma wymienne pryzmaty. Tych pryzmatów wymiennych jest 8. Musiałem spojrzeć na ściągę. 8 wymiennych pryzmatów, 12 wymiennych matówek, wymienne tyły, gdzie można było mieć jakieś tam nadrukowanie daty, na magazynek na 1200 zdjęć, grafika akcesoriów, które do niego były. Oczywiście silnik, 5 klatek na sekundę, rewelacja w każdym względzie. Czym różnił się ten aparat od aparatów konkurencji? Mniej więcej, czyli rok wcześniej został wypuszczony Nikon F3.
uczciwie. Wtedy profesjonalni fotografowie uważali, że aparat powinien być mechaniczny. Elektronika w jego aparacie profesjonalnym powinna być jak najmniejsza. Nikon F3 był bardzo krytykowany za to, że jego migawka elektroniczna że tam jest migawka elektroniczna i tylko jeden czas mechaniczny, że jak padnie nam zasilanie, to tylko jeden czas mechaniczny. I pod tym względem Pentax LX jest lepszy, ponieważ on ma migawkę mieszaną, mechaniczną, elektroniczną i w momencie, kiedy nie będzie miał elektroniki, będziemy mogli go używać na 5 czasach mechanicznych. Od 1,75 części sekundy do 1,2000 części sekundy. I to są czasy mechaniczne. W momencie, kiedy ja nim fotografuję, od 1,75 do 1,2000 są czasy mechaniczne, natomiast te poniżej, od 1,60 w dół, to są czasy elektroniczne. Tak samo jak zostało to rozwiązane w drugim konkurencie, największym wtedy, czyli Canonie F1. Dokładnie ale ten sam pomysł na rozwiązanie problemu braku zasilania zastosowano w Canonie, z tym, że Canon jest całkowicie manualny. W Pentax LX oprócz pracy manualnej, która uczciwie jest naprawdę bardzo wygodna, ma jeszcze możliwość pracy automatycznej, czyli priorytetu przysłony. Ustawiam przysłonę, przestawiam go tutaj na auto i aparat sam dobiera do danej przysłony czas. Robi to uczciwie, bardzo dobrze. Ten system IDM mierzy światło, no, nie ma do niego zastrzeżeń. Przy czym to jest tak, że ja korzystałem z tego systemu automatycznego pomiaru światła, zrobiłem część zdjęć, ale okazało się, że to, co ja lubię w aparatach, czyli blokada ekspozycji. Ustawiam automat, naciskam spust, blokuję ekspozycję, przekadrowuję. Nie, w tym aparacie tego nie ma. To jest pomysł, nie wiem, czy późniejszy, natomiast wtedy jeszcze nie stosowano tego rozwiązania. Jest korekcja ekspozycja plus minus 2 EV. Znaczy to jest opisane jako plus 3 razy 4 i razy 1/4, ale to o to samo chodzi. Z elementów, które mamy w aparacie, o których warto wspomnieć, blokada spustu. Wygodna rzecz, uważam, że aparat, każdy powinien mieć blokadę spustu i to taka wygodna przy spuście. W aparacie mamy tu z przodu tak zwaną dźwignię wielofunkcyjną. Jeśli ktoś nie przeczyta instrukcji obsługi, może nawet nie zrozumieć, do czego ta dźwignia działa. Ja bym też pewnie na nią tak nie zwrócił uwagi, gdyby pan Jacek nie zwrócił mi uwagi, mówiąc, ale zwróć uwagę na tą dźwignię z przodu i jej funkcjonalność. Ja wtedy tak, ciekawe i zajrzałem do instrukcji obsługi. Bo ja myślałem, że to jest samowyzwalacz i to jest samowyzwalacz. Jeśli go naciągnę aparat i przesunę tą dźwignię, przycisnę guziczek u dołu i przesunę tą dźwignię w kierunku od obiektywu, to włącza mi się samowyzwalacz. Mechaniczny, porządny, elegancki samowyzwalacz, który za chwileczkę zrobi zdjęcie. Natomiast jeśli tą dźwignię bez naciskania guzika przesunę w kierunku obiektywu, to włącza mi się to, co bardzo lubię, czyli podgląd głębi ostrości, czyli przymyka mi przysłonę do roboczej, do takiej, jaką mam ustawioną na obiektywie i mogę sobie ocenić głębię ostrości. Jest to wygodne. To naprawdę, to jest rozwiązanie w tym miejscu, pod palcem, tym, które obsługuje spust migawki, wygodne. Ale jeśli nacisnę przycisk przycisk na tym pokrętle wielofunkcyjnym i przekręcę w kierunku obiektywu, to w tym momencie podniosę lustro do góry i zablokuję je w pozycji zablokowanej po to, żeby zmniejszyć możliwość poruszenia aparatem. Mówiąc już o tym jeszcze poruszeniu aparatem, można wspomnieć o jednej funkcji, bo ja powiedziałem, że możemy ustawić czasy od 4 sekund do 1/2000 części sekundy. Tak, ale automatycznie aparat może ustawić czas dłuższy. Ja nie sprawdziłem, czy aż tyle. Sprawdziłem, że około 30 sekund naświetlał mi zdjęcie, natomiast nie zrobiłem takiego zdjęcia i żałuję dzisiaj. Natomiast on może naświetlać ekspozycję do 124 sekund, czyli to jest naświetlać kadry przy ilości światła minus 6,5 EV. To jest tak, że w nocy stawiamy go na statywie, podnosimy lustro, naciskamy spust i nie martwiąc się o nic, on robi dobre zdjęcie.
osoby, które używały tej funkcji w tym aparacie, stwierdziły, że nie ma aparatu, który by coś takiego potrafił zrobić, zmierzyć i zrobić prawidłowe naświetlenie zdjęcia. Ja to wyczytałem dosyć późno, w związku z tym nie przetestowałem tej funkcji, a zużyłem na niego i tak zrobiłem dwa negatywy. A to dlatego, że testując po pierwszym negatywie, który zrobiłem, byłem fajnie to wygląda, posprawdzałem obiektyw i takie jego działanie i doczytałem się wtedy właśnie o tej dźwigni wielofunkcyjnej i doczytałem się też o tym, jak już czytałem instrukcję obsługi, że ten aparat, bez temu, że tego nie widać, obsługuje wielokrotną ekspozycję. I jak się doczyta na papierze, rewelacja, nie ma lepszego aparatu, bo ty możesz sobie w każdej chwili, robisz sobie zdjęcia, spojrzałeś, czwarte zdjęcie tu i ja bym na nie chciał nałożyć drugie, ale to nie teraz, bo nie wiem, bym jakiś, motyw na to chciał nałożyć, to ja na to nałożę później. Idziesz sobie, robisz zdjęcia i co? I możesz cofnąć się do tej czwartej klatki i zrobić jeszcze raz na niej zdjęcie. Robimy to w ten sposób, że naciskamy spust guzik zwijania powrotnego, następnie patrząc na licznik, a licznik jest dwukierunkowy, przewijamy film, on nam tutaj ładnie pokazuje, że cofnęliśmy się do czwartej, przewijamy się do jeszcze jednej, do trzeciej, naciągamy zdjęcie trzecie, robimy je tak, żeby nie prześwietlić go, czyli robimy go na ciemno. Najlepiej wyłączyć to na manual, bo inaczej będziemy czekali co 24 sekundy, co jest nudne, więc w tym momencie przełączamy się na manual. Zresztą wielokrotną ekspozycję, nie pamiętam, robiłem ją na manualu w każdym razie. I następnie możemy wykonać to czwarte zdjęcie. W teorii brzmi to idealnie, w praktyce mi nie wyszło, ale mi nie wyszło, bo mi nałożył klatki, przesunęły się. Ale to może być spowodowane tym, że ja po prostu zrobiłem taką jedną próbę. Jakbym pouczył się tego, to ja myślę, że jak oni piszą, że tak to się wykonuje, to ja myślę, że tak bym to zrobił. Ale mi się nie udało. Co do aparatu, w roku 1981 wypuszczono wersję specjalną aparatu, złotą. Ponieważ 16, nie pamiętam, kwietnia, marca. 16 marca 1981 roku z fabryki wyszedł 10-milionowy egzemplarz lustrzanki jednoobiektywowej firmy Asahi, czyli Pentaxa. Był to oczywiście Pentax LX, oczywiście dostał go prezes zarządu w prezencie, natomiast była to po raz pierwszy ktoś osiągnął liczbę 10 milionów egzemplarzy wyprodukowanych lustrzanek małoobrazkowych, co oznaczało, że Pentax jest największym producentem lustrzanek małoobrazkowych na świecie. W związku z tym postanowiły wydać z tej okazji wersję limitowaną złotą wersję. Aparat był całkowicie pozłacany. Sprzedawany w takim... wszystkie elementy, które to są czarne, bo ten występował tylko w wersji czarnej, wszystkie elementy czarne były złote, do niego obiektyw, który był w tej wersji, czyli 51.2, która została do tej wersji złotej dołożona, też był cały złoty. Normalnie podstawowym obiektywem do Pentaxa LX, w którym go był sprzedawany, była to 50, oczywiście Pentaxa ze światłem 1.4. I to wszystko było złote, sprzedawane w takim drewnianym pudełeczku, czerwona wyściółka i rękawiczki bawełniane do tego, żeby go obsługiwać i nie zostawiać odcisków palców na nich. W każdym zestawie było bawełniane białe rękawiczki dodawane do niego. 300 sztuk rozdanych lub sprzedanych, bo nie wszystkie zostały sprzedane, część była rozdana, część w jakichś tam konkursach zostały skierowane na konkursy. I to była pierwsza wersja specjalna, limitowana Pentaxa LX. Następna wersja Pentaxa LX została wydana z okazji 75. rocznicy działalności firmy Asahi Optical, czyli w 1995 roku. Była to wersja LX Titanum. Wersja, która miała, bo ten, jak mówiłem, jest aluminiowy, dzięki temu jest leciutki. Bo ja nie powiedziałem tego, że jest taki leciutki. On jest leciutki, on waży 565 gram, dla porównania Nikon F3 waży 715, a Canon F1 aż 795 gram, co stanowi bardzo dużą różnicę. Masz profesjonalny korpus, lekki, mały i poręczny. Ale wracając do tego Titanum, wersja limitowana z 95 roku
1000 sztuk, góra z tytanu i dolna pokrywa z tytanu zostawiona srebrna. Łatwo ją odróżnić, jak się widzisz srebrnego Pentaxa LX, wiadomo, że to jest tytanowy. 1000 sztuk, ale już rok później, w 1996 roku firma Asahi, czyli już wtedy chyba Pentax, nie pamiętam, ogłosiła, że zaprzestanie produkcji swojego flagowego, najlepszego, jedynego profesjonalnego modelu lustrzanki, czyli Pentaxa LX, i na zakończenie postanowiła zrobić wersję limitowaną, jeszcze raz tytanową, 300 sztuk, ale na czarno malowaną. Ona teoretycznie, jakby ją pomalować, to nie wyróżniała się niczym, w związku z tym tu z przodu dostała napis Titanum. 300 sztuk deklarowane przez firmę. To jest tak, że kolekcjonerzy uważają, że to nie tak, ponieważ już licząc sztuki, które pojawiły się na rynku, policzyli się przeszło 500 egzemplarzy. Mówią, to albo oni wyprodukowali, albo coś poszło nie tak. Fakt, że równolegle z produkcją tej wersji ostatniej serii, te wersje Titanum produkowane były cały czas aparaty normalne, powiedzmy, czyli standardowe. Zresztą w 1996 czy 1997 roku nie została zaprzestana produkcja Pentaxa LX. Produkowany był nadal. Ile egzemplarzy ogólnie, ile wszystkich egzemplarzy Pentaxa LX zostało produkowanych, nikt nie wie. Asahi na pytanie kolekcjonera, czy mogliby takie coś podać, nie odpowiedziało. W związku z tym nie wiadomo. Aparat sprzedawał się dobrze. Nie tak dobrze może jak konkurencyjne, profesjonalne, natomiast raczej sprzedawał się na pewno dobrze i dużo ich wyprodukowano. W 2000 roku postanowiono zrobić jeszcze jedną edycję specjalną. Pentax LX 2000. Ilość egzemplarzy 1000 sztuk. Był to egzemplarz czarno-srebrny, czyli tak samo aluminium, tylko że szczotkowane aluminium z góry i na dole, wyróżniający się właśnie w ten sposób, i on jest dosyć popularny, no 1000 sztuk powstało ich i mniej więcej w 2001 roku została zakończona produkcja w ogóle Pentaxa LX. Pozostał pierwszym profesjonalnym Pentaxem i jak dotąd jedynym profesjonalnym Pentaxem, mającym wielu miłośników, uważających, że aparat jest praktycznie bezawaryjny. Mówią o tym tak zwanym klejącym się lustrze, ale to jest uszczelka pod lustrem, która powoduje, że trzeba prosta naprawa, którą trzeba po prostu wymienić, bo lustro się do niej przykleja z czasem, zwłaszcza nieużywany. Jeśli aparat jest używany, tak jak ten, włączymy go i przełączymy go i zrobimy zdjęcie, jeśli on co jakiś czas jest używany, to wtedy się ona nie klei, tak? Ponieważ się nie sklejają się, natomiast wymiana jest prosta. To nie jest żadna usterka seli. Aparaty są ogólnie uważane za bezawaryjne. Powiedziałem, że standardowym obiektywem dla niego był 50-1.4. Z takim obiektywem był sprzedawany. Natomiast wszystkie wersje specjalne sprzedawane były z obiektywem 50 mm 1.2. I pan Jacek mi dokładnie z 50 1.2 zaproponował ten obiektyw. Jak przeczytałem Pentax LX, no tak, no legenda, no fajnie. Ale jak zobaczyłem obiektyw, tak 2 razy sprawdzałem, czy się nie mylę, z takim obiektywem mówię, wow, ale to będzie coś. I jak zrobiłem zdjęcie, wywołałem z jego zdjęcia, stwierdziłem, nie no, klasa. Reporterka. Tu mamy zdjęcie takie reporterskie zrobione na ulicy. Tonalność tego obiektywu, bo to film jest filmem. Natomiast jak obiektyw przeniesie kontrasty, to jest inna rzecz. Tu widać po twarzach osób idących, że to jest tak, jak powinno być. Nie mam żadnych wypaleń, nie mam za czarnych rzeczy. Później szedłem pod ziemię. Ciemno. Nic nie widać, ale ja mam światło 1.2 z tym obiektywem, patrzę, on pokazuje mi na wyświetlaczu. Komputer stwierdził, że za długo stoi wolny i postanowił się zaktualizować. A on pokazuje mi, że 1/30 część sekundy będzie możliwa. Wyświetlacz, ja pokazałem wyświetlacz. Wyświetlacz jest bardzo czytelny i wyraźny. Widzimy na nim mechaniczny przełącznik, co mamy wybrane, czyli automatyczne albo czasy wybrane. Natomiast dioda pokazuje w kolorowych sektorach, pokazuje, jaki czas jest wybrany. I nawet
po takiej słabej świetle pod ziemią, ja widziałem, czy mi przeskakuje poniżej 1,30 czy jest 1,30 część sekundy. Aparat jest fajnie wytłumiony, dobrze zrobiony i przy 1,30 części sekundy i przy pełnym albo 1,1/4, raczej f1.4 albo 1.2, nie pamiętam, czy to było pełne otwarcie, czy ciutko go przymykałem, zdjęcia są bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Czy jedno, czy drugie zdjęcie zrobione też w sklepie pod ziemią, tam było ciemno. Ja bym normalnie innym aparatem bym się nie ośmielił robić zdjęć, ale mając przysłonę 1.2, powiedziałem, że spróbuję. Ta przysłona 1.2 to jest zrobione zdjęcie dokładnie tym Pentaxem, czyli Pentaxem z przysłoną 2.0, dokładnie tym obiektywem zrobione jest to zdjęcie testowe, powiedzmy, rolki filmu Kodaka. I tu mamy zdjęcie zrobione tym przy pełnym otwarciu. Widać, że zdjęcie jest bardziej miękkie, no ale to nie dziwimy się, no nie można się zdziwić, że 1.2 jest bardziej miękkie, ale za to jakie rozmycia. Oczywiście można powiedzieć, że ale one są za duże. Ale co ci szkodzi na przeszkodzie, żeby go przymknąć i mieć wtedy mniejsze te rozmycia? Natomiast możesz zrobić takie miękkie zdjęcie, jak chcesz, dzięki temu obiektywowi. Obiektyw jest genialny, jest świetny. Po lekkim przymknięciu jest ostry, dobry, a to, co się najbardziej zdziwiłem, bo to jest zasłonką przeciwsłoneczną, obiektyw jest... Zasłonka się zdejmuje, jak się przyciśnie. Tak się zdejmuje, jak się przekręci. Obiektyw jest malutki. Ja myślałem, że 1.2 to będzie taka armata i że jak będę szedł, to będą się wszyscy tam oglądali. Ja szedłem z tym aparatem, Pentaxem LX, ulicą i tak ludzie patrzyli, no tak, no ten aparat, jak aparat. To jest jego zaleta w porównaniu do innych z tego okresu profesjonalnych aparatów. On się nie rzuca w oczy. Nie jest głośny, w związku z tym można robić nim spokojnie zdjęcia. Obiektyw 1.2, który tu jest... Nie umiem tego zakładać. Udało mi się. Jest niewielki, także naprawdę, panie Jacku, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego zestawu. Tobie, jeśli chcesz, jeśli marzysz o najlepszym Pentaxie, jaki kiedykolwiek powstał, to LX jest naprawdę dobry. Tak, ja słyszałem, że a po co taki LX, jak można kupić MV? Ktoś, kto to pisał, nie wiedział. To jest sympatyczny aparat, ale to nie ta klasa. To jest klasa aparatu, taka jakby się chciało robić. Taka, że można się w nim zakochać i już nigdy go na nic nie oddać. Także dziękuję za pożyczenie, panie Jacku. Tobie dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do obejrzenia galerii, do obejrzenia innych filmów. Do zobaczenia. Cześć.